Chcę tylko powiedzieć, że nagrywam ten odcinek bez scenariusza, ponieważ będzie to głównie odcinek o komentarzach pewnych osób, a konkretnie fanboyów Jak wytresować smoka, którzy są dość toksyczni. Jednak zacznijmy od tego, jak do tego doszło, że nagrywam ten film. Otóż jest taka youtuberka, chyba jest to youtuberka, w sumie nie wiem. Nazywa się Envy's Flames, no i wrzuca content Jak wytresować smoka. Uważałem ją za dobrą youtuberkę i bardzo lubiłem jej filmy. Podkreślam, lubiłem. Jednak potem się dowiedziała, że nie lubię Jak wytresować smoka 3. Napisałem jej komentarz, że wolę jej przeróbkę niż cały film. Z tego co pamiętam, zaczęliśmy tam sobie trochę pisać i powiedziałem jej, dlaczego nie lubię tego filmu. Ona się ze mną nie zgodziła, ale dobra, wszystko było spoko. No i teraz w sumie przechodzimy do tego, co zmotywowało mnie, żeby nagrać ten film, czyli do tego filmu. Tak, tego filmu, który wrzuciła. Otóż, ja pod tym filmem napisałem takie komentarze, że wolałbym zobaczyć młode nocne furie niż Nightlightsy oraz, wiecie, to nawiązanie do tego mema Reject Humanity, go to monkey. Szczkawka i szczerbatek na zawsze. Tak, no i jeszcze ten komentarz. I właśnie tak, ona mi te komentarze usunęła. Automatycznie mi usunęła te komentarze. Więc pewnie zapytacie, dlaczego wciąż je widzę? Otóż to proste i każdy, kto kiedyś miał usunięty komentarz, o tym wie. Jak w obecnych czasach YouTube usunie komentarz, no to nie usuwa go naprawdę, tylko jest on po prostu niewidzialny dla wszystkich poza tobą. Tak, usunęła mi komentarze, ale omówmy wszystko chronologicznie. Tak jak mówiłem, zaczęło się od 3 komentarzy. Tego i tego. I zobaczyłem potem, że tych komentarzy automatycznie nie ma. A do tego komentarza Envys mi odpisała, że nienawidzę Jak wytresować smoka 3, dlatego mój głos się nie liczy. Aha, czyli jak ktoś ma inną opinię niż ty, to ich głos się nie liczy, tak? Ja jakoś nie miałem bólu dupy o to, że ty lubisz ten film. Dosłownie nigdy nie napisałem jej, nie wiem, ten film zsie albo coś takiego. Dosłownie nigdy. Tylko napisałem jej raz, wtedy co mieliśmy tą dyskusję. Dyskusja to nie był jakiś hejt czy coś, tylko po prostu dyskusja o tym, dlaczego ja nie lubię tego filmu i tyle. I tutaj to ja nawet nie wspomniałem o tym filmie, a już mi zaczęła usuwać komentarze i what the hell? Ale dobra, napisałem jej, że wiadomo, typowy fan Jak wytresować smoka 3. Nie obraziła się, ale o, właśnie, to jest ciekawa część zdania. Ale przestań komentować każdy komentarz. Ale przestań każdemu komentować. Ale proszę przestań komentować to do wszystkich. Nie komentowałem tego do wszystkich, skomentowałem komentarze 2 osób, z czego jeden to było trochę nawiązanie do mema, a trochę po prostu, no wiecie, czkawka i szczerbatek na zawsze, no biała furia może się schować, umówmy się. Umówmy się, nawet osoby, które lubią białą furię, wolą czkawkę i szczerbatka, uwielbiają to duo, no umówmy się. No i tutaj napisałem, że wolę małe nocne furie niż Nightlightsy, ale według niej już komentuję do każdego. Już komentuję mój hejt każdemu. Ale spokojnie, wszystko robi się jeszcze ciekawsze. Pozwól ludziom, którzy go lubią, lubić ten film. Spoko, to jest prawda. Jak ktoś lubi film, no to pozwól mu go lubić. Ale usunę wszystkie negatywne komentarze, które tu umieściłeś. Powiedzcie mi, czy to jest negatywny komentarz? Czy to jest negatywny komentarz? I czy to jest negatywny komentarz? Pokażcie mi, gdzie ja tu jestem negatywny, gdzie ja tu piszę, nie wiem, że kogoś nienawidzę, że ktoś nie może mieć własnego zdania albo coś w tym rodzaju. Pokażcie mi, proszę bardzo. Ja poczekam. Nie chcę kłótni w komentarzach. Wiesz, żadnej kłótni w cudzysłowie nie było, dopóki nie zaczęłaś mi usuwać komentarzy. Bez powodu. Nie wrzucam żadnych negatywnych komentarzy. Hashtag odrzuć białą furię. To jest negatywne i ludzie nie chcą tutaj tego widzieć. Okej, czyli ty chcesz stworzyć taki żłobek, gdzie nikt nie może wyrażać swojej opinii, ani nawet żartu, jak w tym wypadku, bo komuś się to może nie spodobać, tak? Usunęłam twoją odpowiedź, bo mam dosyć. Nie mów ludziom, jak mają się czuć i co robić. Człowieku, czy znasz znaczenie słowa żart? Nie znasz? Czekaj chwilę. Proszę bardzo, tutaj masz znaczenie słowa żart. Możesz sobie przeczytać. Poza tym było to nawiązanie do mema. Nie wiesz co to mem? Okej, czekaj chwilę. Proszę bardzo, tutaj masz definicję.
A tutaj masz przykład mema, który był tak popularny w ostatnim czasie i mój komentarz to było do niego nawiązanie. Ale nie, według ciebie to jest mówienie ludziom, co mają robić. A nie, przepraszam, chodziło jej o komentarz, w którym napisałem, że ja nie mówiłem o nikim innym, tylko o sobie. Ja preferowałbym małe nocne furie, aniżeli Nightlightsy. Nie mówiłem, że ktokolwiek poza mną musi je na siłę preferować, że ktokolwiek inny też musi chcieć małych nocnych furii, tylko wyraziłem swoją opinię. Według mnie, ja chciałbym zobaczyć małe nocne furie. Wolę je niż Nightlightsy. Ja, nikt inny. No tu napisałem w sumie to, co chciałem wam teraz powiedzieć, także możecie sobie przeczytać ewentualnie. Ale tak, ci wszyscy fanboye są tacy sami. To jest właśnie powód, dla którego nienawidzę trzeciego filmu. Bo tak to bym go po prostu nie lubił i uważał go za zły film. Zresztą wszystko to szczegółowo wyjaśniłem w mojej dwuczęściowej recenzji. Chociaż może zrobię trzecią część, kto wie. Ale tak to bym tego filmu po prostu nie lubił. Zepsułby mi dzieciństwo, zniszczył ulubioną franczyzę, ale bym go po prostu nie lubił. Ale przez zachowanie toksycznych fanów go nienawidzę. Nie będę tolerowała tego, jak mnie ktoś obraża. Pokaż mi komentarz, w którym cię obrażałem. To, że nazwałem cię fanboyem, to jest wielka obraza? Jesteś fanboyem. Uwielbiasz trzeci film, nie pozwalasz mieć ludziom własnej opinii na temat tego filmu. Jak ktoś go nie lubi, to już jest twoim wrogiem. Jesteś fanboyem. Jesteś fanboyem i zabraniasz krytyki. I to jest fakt. Lubiłem cię kiedyś, ale to się zmieniło, po prostu. Bo gdybyś po prostu lubiła ten film, to bym nie miał z tym problemu. Ale skoro odwalasz takie akcje, no to przykro mi. Przykro mi, ale jesteś po prostu fanboyem. Fangirlką ewentualnie, bo to jest prawdopodobnie dziewczyna, tak jak już mówiłem. Jest szansa, że jakbyś usunęła czyjś komentarz, to by cię już zwyzywał dawno. A ja tego nie zrobiłem. Mogłabym powiedzieć to samo o tobie. Okej, pokaż mi, gdzie ja zabraniam ludziom opinii. Pokaż mi. Pokaż mi, gdzie ja mówię, że muszą nienawidzić trzeciego filmu. Pokaż mi. Poczekam. Nawet w recenzji tak nie mówiłem. Mówienie, że nie lubię Białej Furii i mówienie, że wolę Nocne Furie aniżeli Nightlightsy na pewno zdecydowanie podchodzi do usuwania komentarzy ludzi, którzy nie uważają, że trzeci film jest perfekcyjny i nie ślinią się tylko na widok Białej Furii. Na pewno. Na pewno to jest bliskie. Opinia na temat smoków, a usuwanie komentarzy ludzi, z którymi się nie zgadzasz. Po prostu. Którzy cię nie obrażają w żaden sposób. W sumie ona powiedziała, mogę powiedzieć to samo o tobie, także czy ona uważa mnie za fanboya? Bo to by było zaprzeczenie jakiejkolwiek logiki. Nie lubię trzeciego filmu, no to jestem fanboyem, no to... Czy ty znasz definicję tego słowa? Pokaż mi, gdzie cię obrażałem. Pokaż mi, gdzie cię obrażałem, zamiast usuwać moje komentarze jako mechanizm obronny. Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec. Teraz dopiero po tej naszej konwersacji powiedziałem, że jest faszystką, no bo w sumie się tak zachowuje. Chociaż w sumie może to nie było odpowiednie słowo. Mnie się teraz nawet nie chce szukać definicji, ja żadnej nie mam w głowie, ale napiszcie mi w komentarzu, jak się nazywa osoba, która kompletnie zabrania innym swojego zdania, jest fanboyem, nie jesteś w stanie przemówić jej do rozsądku. Możecie to teraz napisać, żadne takie słowo mi nie przyszło do głowy, ale przejdźmy dalej do komentarzy. Czekałem na jej recenzję, jak wytresować Smoka 3, bo powiedziała, że zrobi właśnie po tym, jak napisałem jej, że tego filmu nie lubię. Ale teraz, skoro wiem, że jesteś fanboyem jak wszyscy inni, to raczej jej nie obejrzę. Masz ból dupy o to, że zmuszam ludzi do nielubienia czegoś, ale ty to robisz. Tutaj ten typ, więc mówisz, że jeśli ludzie lubią film albo myślą, że jest dobry, to nie mają racji. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. Ta osoba nigdy nie zmuszała ich do wyrażania swojej opinii. Nie, ona po prostu zabrania mi opinii. W swojej recenzji, jak wytresować Smoka 3, powiedziałeś, że ludzie, którzy lubią ten film, są fanboyami. No bo taka jest prawda. Większość ludzi, którzy lubią ten film, są po prostu fanboyami, którzy albo lubią go z powodu nostalgii, albo nie akceptują tego, że ten film jest zły, albo po prostu lubią toksyczne postaci. Ale nie wszyscy tacy są. Znam kilku ogarniętych fanów, jak wytresować Smoka 3. I wiecie co? Oni wiedzą o tym, że ja nienawidzę / nie lubię tego filmu i to akceptują. Nauczcie się to robić. Ty zmuszasz ludzi do wyrażania opinii. Gdzie? Gdzie konkretnie? Zaakceptuj to, że niektórzy ludzie myślą, że jak wytresować Smoka 3 jest świetne, a wtedy ludzie będą respektować to, że ty go nie lubisz. Już mówiłem, że jest kilka takich osób. Envis nie jest jedną z nich.
I usuwanie komentarzy na pewno tu nie pomoże, wręcz przeciwnie, jak teraz widzimy zresztą. Bo ja, tak jak mówię, akceptowałem to, że ona lubi ten film. Akceptowałem to, że nawet uważa, że jest świetny, mimo iż się z nią nie zgadzałem. To wszystko było ok, ale jak usuwa moje komentarze, które nie ranią nikogo i nie są w żaden sposób ofensywne, no to wtedy nie będę tolerował tego, że ona lubi ten film i nie będę tolerował jej. Napisałem, że ona nie może znieść tego, że ja mam swoją opinię, usunęła mi komentarze i że zrobię film o takich ludziach jak ona. Lepiej późno niż wcale, jak to mówią, nie? I to jest cytat z pierwszego filmu, co najlepsze. Świetny pomysł. Możesz użyć mojego imienia, nie dbam o to, twoja opinia, że jestem faszystką. No tak jak powiedziałem, w sumie może użyłem złego słowa. Liczę, że napiszecie w komentarzach słowo, które ją odpowiednio określa. I wysłucham twojej próby udowodnienia tego. Obstawiam, że w głowie Envis to wygląda tak, że usunęła mi wszystkie komentarze i nie będę miał dowodu na to, jak się zachowywała. Ale no cóż, mówię, w tym wypadku akurat to, jak bardzo YouTube jest zepsuty, mi pomogło. No bo ja wciąż mogę widzieć swoje komentarze. Biorąc pod uwagę, jak obrzydliwie toksyczny jest fandom, nie winię jej za to. Dobra, może jak zobaczysz moje komentarze w tym filmie, no to zrozumiesz, że moje komentarze nie były toksyczne. W większości właśnie fani Jak Wytresować Smoka 3 są tymi toksycznymi. Nie lubisz Białej Furii? Idź do piekła. Nie lubisz trzeciego filmu? Idź do piekła. Nie lubisz nowego serialu, który ma zaraz wyjść i zrujnuje tą franczyzę jeszcze bardziej? Idź do piekła. Fakt, że chcesz uciszyć wszystkich, którzy lubią Jak Wytresować Smoka 3, twojej recenzji. No i tutaj cytat, fanboye, którzy nie są w stanie wziąć krytyki i są zaślepieni nostalgią. Stary, twoja opinia to nie 10 przykazań. Jeszcze raz, nie powiedziałem nigdy, że chcę tych fanów uciszyć, zabić, ani cokolwiek jeszcze innego wymyślicie. Tak jak mówiłem, mam przyjaciół, którzy lubią ten film i bardzo dobrze się z nimi dogaduję. Szanuję ich, oni szanują mnie. Wiecie, to działa w dwie strony. Jak Envis mnie nie szanuje i usuwa moje komentarze, to ja nie szanuję jej. Envis powiedziała, żebym wszystko wytłumaczył bardzo jasno, tak więc tłumaczę jasno. Gdyby Envis po prostu lubiła ten film, to by nie było najmniejszego problemu. Wręcz przeciwnie, subskrybowałem ją przez długi czas, mimo iż wiedziałem, że lubi ten film, bo po prostu wrzucała dobry content i ją lubiłem. Ale to się zmieniło, kiedy zobaczyłem, jaka naprawdę jest. Ale jesteś smutny, kiedy ktoś usuwa toksyczne komentarze z filmu, który jest dosłownie pokazaniem cutscenek z gier. Tak jak już pokazałem, te komentarze nie były toksyczne. Dlaczego jesteś taki gorzki do filmu i opinii innych ludzi? Już to wytłumaczyłem chyba dostatecznie, że nie jestem. Czy użyjesz samego siebie jako dowodu na wpychanie opinii w gardła innych? W sumie można tak powiedzieć, I guess. Przykład, że nie trzeba tego robić, jak robi większość fanboyów Jak Wytresować Smoka 3. I można przyjaźnić się z ludźmi, z którymi się nie zgadzasz. Najlepiej porzucić twoje toksyczne zachowanie. Ciekawi mnie, co powie po obejrzeniu tego filmu, o ile w ogóle go obejrzy. Byłem bardzo wściekły, bardzo trudno się tego pozbyć i to za tobą podąża. Po prostu zaakceptuj, że twoje zdanie nie jest jedynym. Dobra, chcieliście, żeby to było bardzo jasne, więc powtórzę to jeszcze raz. Będę się bardzo dużo powtarzał. Ja wiem, że moja opinia nie jest obiektywna, tylko jest subiektywna. Aczkolwiek obiektywnym faktem jest to, że ten film mógł być o wiele lepszy. To jest fakt akurat. Nawet fani, z którymi rozmawiałem, się zgadzają, że ten film mógł być naprawdę o wiele lepszy. Wiem, że moja opinia nie jest obiektywna, tylko subiektywna. Akceptuję to, że ludzie lubią ten film, chyba że zachowują się w ten sposób. Nie bądź wredny dla tych, którzy się nie zgadzają. Ja jestem w stanie zaakceptować opinie innych. To będzie za tobą podążać i pożałujesz tego, jeśli nie przestaniesz. Czy to miała być groźba? Najlepiej zmień swoje zachowanie teraz, lepiej zmienić swoje zachowanie prędzej niż później. Moje zachowanie, które polega na tym, że nie lubię filmu, po prostu nie lubię filmu, to jest moja opinia. Inni ludzie mnie za to jadą, że nie lubię filmu. Toleruję ludzi, którzy lubią ten film. Co najwyżej mogę czasem napisać, że ja go nie lubię, albo że według mnie mógł być o wiele lepszy. Nie pluję hejtem na prawo i lewo. Zrobiłem recenzję i to tyle. Nie komentuję pod absolutnie każdym filmem z Jak Wytresować Smoka 3, że tego filmu nienawidzę. Wręcz przeciwnie, lubię przeróbki z tego filmu, bo są akurat dość śmieszne. I kiedy inni ludzie usuwają moje komentarze i traktują mnie jak zło wcielone za to, że tego filmu nie lubię, to ja jestem toksyczny, tak? I to ja mam zmienić swoje zachowanie i siedzieć cicho, nie wyrażać żadnej swojej opinii, tak? Przykro mi, tak to nie działa. I jeśli nie jesteście w stanie, mówię teraz głównie do Envis, jeśli nie jesteś w stanie znieść czyjejś krytyki, nawet nie krytyki, bo to nie była krytyka, tylko opinii,
to internet nie jest miejscem dla ciebie i trzeba było nie zakładać kanału. Bo co, będziesz usuwać komentarze wszystkich, którzy się z tobą nie zgadzają, tak? Absolutnie wszystkich. Chyba że będziesz usuwać tylko moje, wtedy to będzie dyskryminacja. Ale nieważne. Później jeszcze Envis napisała komentarz na moim kanale, w którym zapytała się, gdzie jest film, który zamierzałem o niej zrobić. Odpisałem jej, że kiedyś wyjdzie, no i dotrzymałem słowa, no bo teraz wyszedł. Mam nadzieję, Envis, że jesteś z niego tak zadowolona, jak bardzo chciałaś być. Mam nadzieję, że podobał ci się tak bardzo, jak bardzo chciałaś, żeby ci się podobał. Dobra, w sumie nagrywam już pół godziny, pewnie to będę montował 2 razy tyle, a tego jest jeszcze trochę. W sensie o Envis już skończyłem rozmawiać, tu już jest temat zamknięty, ale chciałem omówić jeszcze 2 inne osoby, ale myślę, że to już zrobimy kiedy indziej. Zrobię drugą, ewentualnie trzecią część. Na razie to tyle. Jeszcze chciałem tylko na koniec wspomnieć, że nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale polski fandom Jak wytresować smoka jest bardziej ogarnięty niż ten zagraniczny. Jeśli w polskim fandomie powiesz, że nie lubisz Jak wytresować smoka 3, no to ludzie to uszanują. Jeśli powiesz, że lubisz, to ludzie to uszanują. Jeśli powiesz, że nienawidzisz Białej Furii, no to ludzie to uszanują. Nawet kilka osób może się z tobą zgodzić. Swoją drogą ciekawe, że akurat właśnie w polskim fandomie ludzie nie są zaślepieni tylko w tym, że o, uroczy nowy smoczek i widzą, że to jest niepotrzebna, wkurzająca menda, której ryj jest na każdym plakacie. Także pozdrawiam polski fandom Jak wytresować smoka. Też nie wszyscy tacy są, bo zdarzają się osoby, które również są zaślepione nostalgią, ale o tym również wspomnę w następnym filmie. Z mojej strony to na razie tyle. Cieszę się, że w końcu udało mi się zrobić ten film, bo pamiętajcie, jak ja coś obiecam, to ja zawsze dotrzymuję. Chociaż tamto to nie była obietnica, a bardziej stwierdzenie, ale mimo wszystko.